No witaj Michale. No czas wysiadać, Tomek, chwila przerwy. No widzisz. Wiem, że w końcu doczekaliśmy pięknej pogody. Cześć, witamy Was na naszym kanale. Wspaniała pogoda, długo wyczekiwana. No niemalże majówka na końcu kwietnia. Dokładnie. Mokra, przedłużająca się zima, niekoniecznie mroźna, ale to co mówiliśmy, bardzo deszczowa i opóźniająca prace wiosenne. Tak, no dzisiaj mamy okienko pogodowe, piękna pogoda, nie pada. Wczoraj trochę popadało, nawet Ale grad to- był parę kilometrów dalej. Ale to akurat, Ale tu żeby się, jest akurat idealnie. żeby się nie kurzyło nam. Także wjechaliśmy od rana i siejemy kukurydzę silnikiem Sola Velox. Hiszpański producent. Hiszpański producent, chodź Ci pokażę. Chodź, dawaj, pokaż co tu się dzieje. Ale powiem tak, patrzę na, tutaj na pole, rzut okiem, idealne powiem warunki, idealna Wszystko struktura gleby. przygotowane w sposób tutaj powiedzmy klasyczny, chociaż sam siewnik umożliwia siew nie tylko klasyczny, ale także W systemie uproszczonym, rozumiem. Możemy też w mulcz, możemy też bezpośrednio siać. Dzisiaj testujemy go sobie tutaj, ile tylko powiedzmy fabryka dała możliwości. Okej, to przejdźmy tak może z boku i od przodu zarazem. Potężna konstrukcja. Potężna konstrukcja, 8 rzędów, Mhm. kukurydza 75 cm rozstawu między rzędami. Mamy zamontowany podsiewacz do nawozów. Rama teleskopowa. Rama podwójna teleskopowa, ona się wysuwa, rozsuwa do tego rozstawu, natomiast w transporcie ma 3 metry. Okej. Tutaj mamy taką listwę, gdzie będzie widać takie ząbki I to tam nam pozwala wskazuje co nam- 5 cm tą ramę rozsuwać. Czyli nie jest to rama, jak już wspominaliśmy, teleskopowa stricte tych zewnętrznych sekcji, umożliwiających nam transport, ale tak naprawdę w pełni teleskop, który Tak. umożliwia regulację rozstawu bodajże od 45 Do 75 cm. Jest to tak zwany podwójny teleskop z układem wariant i ten układ wariant właśnie umożliwia, że hydraulicznie sobie rozsuwamy sekcję na rozstawy od 45 do 75 cm. Czyli możemy tu uzyskać dowolny rozstaw międzyrzędzi, jaki potrzebujemy w zależności od naszej technologii uprawy. Tak jest. Buraki 45 cm, rzepak na przykład tak samo, kukurydza 75, fasola jak to lubi może być 60 cm. Jasne. Możemy siać też słonecznik, Czyli, bardzo popularny czyli ostatnio. pełna dowolność tutaj. Pełna dowolność, tylko wiadomo, trzeba ustawić głębokość roboczą, odpowiednie dociski. Patrząc Jeżeli od- ktoś stosuje nawożenie nawozem granulowanym, to też trzeba to tutaj Okej. przestawić. Patrząc od samego przodu, potężna konstrukcja, masywna rama, bo tak jak wspomniałeś, siewnik przeznaczony nie tylko do tradycyjnego siewu, czyli w tradycyjnej technologii, ale również w sposób uproszczony. Tak jest. I mamy tutaj różne systemy, bo mamy i sekcję wysiewającą, gdzie mamy na każdej sekcji zamocowany siłownik hydrauliczny, czyli możemy sobie zwiększać docisk. Ale zacznijmy od samego początku. A bo właśnie tutaj na jest początku rama, mamy właśnie. też mamy siłowniki, które niejako współpracują z tymi siłownikami z przodu. Okej, czyli to Gdybyśmy jest byli zintegrowany system, Tak, rozumiem? mamy zawór, który to włącza albo wyłącza i teraz jadąc po polu, no, gdzie mamy klasyczne przygotowanie, gigantyczny docisk nie jest nam do niczego potrzebny. Na potężnej ramie zamontowany duży zbiornik Tak jest. do podsiewania nawozu. Tak jest. I jaka to pojemność? Podsiewacz nawozów z centralnym zbiornikiem dwukomorowym, 1400 litrów pojemności. Mamy górną pokrywę szczelną. Czyli rozumiem też, a sama dystrybucja nawozu, rozumiem, że też odbywa się tutaj na zasadzie ciśnienia. Tak jest. Mamy tutaj dozowniki. No, dozownik jest mechaniczny, on się obraca, napędzany mechanicznie, napędzany elektrycznym Elektrycznie, no silnikiem. tak. Yy, Bo mówię, coś mi w tej technologii nowoczesnej nie pasowałoby. Materiał w dozowniku ma taki wałek dozujący, który ma 4 przegródki i na każdy rząd z jednej komory siewnika, czyli na 4 rzędy, jest rozdzielany nawóz, a jest transportowany pneumatycznie, co widać na tych przewodach. Okej, czyli tutaj już nie mówimy w ogóle o grawitacyjnym, że tak powiem, Nie, transporcie, tutaj tylko grawitacyjne nie, to jest wszystko pneumatycznie zapewnione, żeby to Okej. było dobrze do i samej i redlicy precyzyjnie podane. podsiewającej. Teraz idźmy dalej. Sama redlica talerzowa, jeśli chodzi o podsiew nawozu, bo jest to redlica też z odpowiednim tutaj dociskiem, widzę. Tak jest docisk, są potężne sprężyny, regulowany kąt oczywiście natarcia.
Mamy tutaj talerz karbowany, żeby on się dobrze toczył, żeby dobrze trzymał głębokość roboczą. Mamy też koło kopiujące, które nam utrzymuje też tą Co głębokość normalnie, roboczą. jeśli chodzi o sam podsiewacz i redlicę talerzową podsiewacza, nie spotyka się na porządku dziennym. No raczej rzadko się spotyka takie redlice, częściej właśnie w siewach uproszczonych lub bezpośrednich. Najczęściej na polach widzimy podwójną redlicę talerzową w kształcie V. Dokładnie. Natomiast tutaj mamy takie potężne, mocne Jedna wykonanie. redlica talerzowa, ale z kołem odpowiednio podporowo kopiującym, Tak gdzie jest, nam... tak jest. Teraz tak, mamy jakby omówiony wstępnie podsiew nawozów granulowanych, przechodzimy stricte do sekcji wysiewających ziarno, ale aby odpowiednio wysiać, musi być gleba mimo agregatów, mimo wstępnego przygotowania, musi być ta część gleby przygotowana, gdzie będziemy wysiew wykonywać. I teraz tak, wiemy, że siewnik jest przeznaczony, czy może być przeznaczony do wysiewu w systemach uproszczonych. Tak. Zatem te warunki mogą być różne i tutaj ten rozgarniacz ma ogromną rolę odgrywa. Właśnie się zgadzam. Mamy rozgarniacze gwiaździste, które są jeszcze wyposażone w taką jakby koronę tutaj. Ona służy do tego, żeby nam ten rozgarniacz nie szedł zbyt głęboko w glebę. Czyli też, aby utrzymał odpowiedni poziom głębokości. Tutaj mamy wysiew klasyczny, więc nie jest aż tak hiperpotrzebny. Natomiast jeżeli są resztki roślinne na polu, albo warstwa mulczowa zrobiona ze słomy i z tych materiałów roślinnych, to wtedy to Czy to udrożni, resztki poplonów na przykład, międzyplonów, to zawsze nam to udrożni przed przejazdem redlicy wysiewającej. Dwóch talerzy, które otwierają bruzdę. A pomiędzy nimi znajduje się redlica wysiewająca, która służy do wysadzania ziarna i do kreowania brustki i tak dalej. Tak jest. Tutaj mamy koła boczne. Bardzo szerokie, widzę, to wpada też w oko. 11 ponad centymetrów. One oczywiście są na ramieniu zamocowane. Tutaj jest też taki wodzik ograniczający, żeby nam zbyt głęboko nie szły. Tu jak widać ustawiliśmy sobie głębokość roboczą na 4 cm. Tu jest układ do regulowania. Natomiast potem wiadomo, tutaj jeszcze mamy zamocowane kółko dociskowe. Właśnie. Ono jest dedykowane do drobnonasiennych. Czyli tak przykład Burak, rzepak, tego typu rzeczy. Natomiast oczywiście w kukurydzy, jeżeli ktoś chce, może użyć, nie musi. W uproszczeniach niektórzy zalecają, żeby używać. Czyli my dajemy możliwość. Zapytam o taką kwestię. Te kółko, powiedzmy, jak stosujemy do drobnonasiennych i przechodzimy do uprawy, do wysiewu kukurydzy, ono nam nie będzie przeszkadzać. Nie będzie nam przeszkadzało, bo je możemy w pozycji górnej ustawić, tak jak tutaj teraz. I ono nie dotyka, to jest zupełnie czyli my je mamy zamontowane, ale ono jest jakby rozłączone. Tak, nie pracuje. Jest rozłączone. No i tym elementem, który nam zamyka siew, to jest oczywiście tylny blok ugniatający z kołami takimi w kształcie V ustawionymi. Te koła są tutaj metalowe, karbowane. A właśnie, to też się rzadko zdarza, bo znowuż będę często mamy gumowe koła. Właśnie, będę tak przeskakiwał, ale też te gumowe są z zastosowaniem do siewników w uprawie, czy w technologii, wysiewu klasycznego, nie? Czy tu możemy, jeżeli natrafimy na ciężką glebę, to nam ładnie natnie. Zresztą tutaj widać tą część, którą tutaj już wysialiśmy. Możemy sobie oczywiście przestawić kąt tych kół, taki jaki będzie dla nas najlepszy, żeby zamknąć bruzdę, bo jeżeli wysiejemy ziarno, nie wiem jak idealnie, a nie zamkniemy bruzdy, to cała robota na marne tak naprawdę. Cała robota na marne, bo to ziarno nie zakiełkuje nam. Musi być zamknięte tylnym blokiem. Czyli tutaj mamy proste regulacje głębokości wysiewu nasion, to jest jedno. W sposób bezstopniowy oczywiście, czyli kręcimy regulacja kąta ustawienia talerzy kąt docisku. A tutaj kąt docisku. Czyli sobie zmieniamy na dźwigni w pozycję, którą chcemy mieć. Wszystko w zależności od warunków, w jakich pracujemy. Do prawie 50 kg możemy zejść. Dla przypomnienia, pojemność zbiornika na nasiona. 70 litrów, czyli spokojnie autonomia jest na ładnych parę hektarów. 70 litrów tutaj, 1400 litrów w podsiewaczu nawozów. Teraz tak pytanie, bo o tym nie wspomnieliśmy. Jaki to jest de facto siewnik? To jest siewnik punktowy, precyzyjny, z napędami elektrycznymi. No też właśnie. Więc w standardzie Isobus i tak jak wychodziłem z kabiny ciągnika, to nawet zobaczmy sobie, jak tutaj wyglądają układy. Tam było widać terminal, natomiast tutaj widzimy, że jest aparat rozdzielający ziarno, wyposażony
silnik elektryczny. Ale teraz, widzę, co widzę, że ciekawe, dąży to do takiej miniaturyzacji. Dokładnie. Powiem tak, parę słów tylko o tym silniku tutaj. Silnik elektryczny tak zwany krokowy, czyli Okej. on momentalnie rozpoczyna we właściwej prędkości Okej. roboczej, obrotowej swój napęd. Napęd jest Czyli przenoszony już od samego, praktycznie czyli już od, bezpośrednio na tarczę. czyli już od samego startu po uwrociu Tak. mamy odpowiednią prędkość na daną Tak tarczy, które nam wysiewa w zadany... W odróżnieniu od silników na przykład szczotkowych, które potrzebują pewnego momentu, żeby się rozpędzić. Okej. Wiatra. Oczywiście, żeby to wszystko obsługiwać, potrzebny jest terminal, izobus w kabinie cionika. No jakaś nawigacja musi też Okej. być, no bo mamy siew punktowy, antena o dużej precyzji. Znaczy się, może nie musi nawigacja, Może nie musi. bo nie musimy siać na nawigacji, Możemy rozumiem. wtedy, jak ktoś nie lubi nawigacji, Oho. też tacy mogą być, to wtedy montujemy znaczniki I przejazdu. normalnie możemy na znacznik Tak jechać. jest. Okej.